Witam wszystkich ze Szczecina. Przede mną znajduje się gołębnik, z którego lotuje mój mąż, pasjonat gołębi pocztowych Zbigniew Rodak. Swoją przygodę z gołębiami zaczął już w dzieciństwie i od tamtej pory są one nieodłączną częścią jego życia. Po wielu latach spędzonych z hodowcą gołębi postanowiłam zobaczyć, jak to wszystko wygląda od wewnątrz, czyli jak na przykład przygotowuje swoje ptaki do sezonu lotowego i jak o nie dba, żeby były w formie życia. Ciekawi mnie nie tylko, czy po tylu latach doświadczeń ma on jakiś sprawdzony schemat, ale również co jest w tych gołębiach tak pasjonującego, że warto poświęcić im tyle czasu. Jeżeli jesteście równie ciekawi, zapraszam Was do środka, gdzie już czeka na mnie bohater tego filmu. Witam wszystkich hodowczynie i hodowców. Nazywam się Zbigniew Rodak. Moja pasja zaczęła się od dziecka, bo z gołębiami jestem od dziecka. Nawet nie pamiętam od kiedy. Całe życie je mam, całe życie byłem przy gołębiach. Wiadomo, jak kiedyś się hodowało gołębie, to rodzice ganiali, żeby gołębi nie chować. Ale ja przy tym zostałem i zostanę na pewno do końca życia. To jest 5. członek naszej rodziny i z gołębiami utożsamiam się całe życie. Dużo w życiu one mi pomogły. Ci ludzie, co znają mnie, to wiedzą, że bardzo dużo mi pomogły. To jest moja, nie wiem, drugie moje życie. W moich żyłach płynie krew gołębi. No i co mogę powiedzieć więcej? No, kocham to, robię to z pasji, nie dla jakichś celów zarobkowych czy coś, bo to jest moja pasja, żyję z czegoś innego. I po prostu żona chce nakręcać w filmie, co robię, jak znikam z domu na całe dnie. Dlatego, żeby to teraz No chcę zobaczyć, co Ty tutaj robisz. W końcu tyle czasu nie macie w domu. Jest to też, nie powiem, ograniczenie dla naszej rodziny, no bo o ptaki trzeba dbać. One są tutaj, no trzeba je karmić codziennie, wiadomo. Bardzo trzeba o nie dbać, trzeba sprzątać, higiena jest najważniejsza, karmienie. Wiadomo, że to są gołębie sportowe, to nie są gołębie jakieś takie przy domu, co latały, a chcę wygrywać. Po to też to robię. Chcę być mistrzem Polski, chcę mieć olimpijczyka, to jest moje marzenie. Mam nadzieję, że się spełni. No dobrze, a powiedz wszystkim, gdzie lotujesz, z jakiego oddziału? Lotuję w oddziale Szczecin 0309, okręg Szczecin, region 2. Region 2. Region 2. Region czy region? Region 2. Tak. I to jest Twój nowy, trzeci z kolei gołębnik, w którym teraz się znajdujemy. Tak. To jest mój najnowszy teraz gołębnik, jaki zrobiłem sobie w tym roku. Dlatego też musiałem przerwać loty starych. Była ta pandemia, poszedłem do pracy, bo się trochę w moim życiu pozmieniało. No i wybudowałem sobie nowy gołębnik. Jest to przystosowane tylko pod loty samców, bo chcę lecieć od tego roku tylko i wyłącznie samczykami, klasykiem. Lubię samczyki, samic nie za bardzo, bo są brudne. Może nie, że brudne, tylko takie są niewdzięczne. A samczyki są wdzięczne, są piękne. I chcę lotować tylko do 500 km, bo po prostu nie będę miał czasu na to, żeby lotować tych maratonów. W przyszłości myślę coś o tym, żeby sprowadzić coś na maratony. No ale na razie mam gołębie oparte praktycznie na jednym gołębiu. Co roku coś dokupuję od hodowców. Teraz współpracuję z Przemkiem Jędrzejczakiem, sprowadziłem od niego kilka ptaków, jestem zadowolony, mam nadzieję, że się wgrają w moje gołębie, co nie jest teraz łatwo, bo mam zagęszczoną krew praktycznie jednego, tutaj są te gołębie, to są wszystko dzieci, wnuki, prawnuki jednego gołębia, mojego Beckhama, nazywam go też Sultan. I to są jego dzieci, tu jest kilka gołębi tylko właśnie od Przemka, a reszta jest wszystko jego dzieci. Dzieci, wnuki i prawnuki. Czyli to jest gołębnik na młode gołębie, to tak? Jest, tu są roczne gołębie, to jest nowy gołębnik, zasiedliłem ten gołębnik rocznymi gołębiami. Wiadomo, nie będę przenosił, tam jeszcze na górze mam stary, pokażemy gołębnik stary, mam stary gołębnik, gdzie jest moich 16 asów, stary gołębik. Też to są dzieci, wnuki mojego Beckhama i nie chcę im zmieniać, jest tam kilka gołębi z wielkimi nadziejami, ale nie będę tego mówił, żeby nie zapeszyć. Też będą leciały te gołębie klasykiem, czyli samiczki będą na nich czekać w domu. I no mam nadzieję, że to będzie. No chcę przedstawić moją hodowlę. Dzisiaj to takie wejście, wstęp, przedstawienie. Dużo ludzi do mnie dzwoni. Cieszę się z tego, że jest parę gołębników w Polsce, które lecą tylko na moich gołębiach w 100%. Nawet w oddziale Szczecin jest 2 hodowców. Nie będę mówił nazwisk, może nie chcą mówić, ale może nie chcą, żeby o nich mówić, jak pozwolą, to powiem. Oparli hodowlę na moich gołębiach. Na moim gołębiu, praktycznie Beckhamie, czyli w jednym oddziale są 3 gołębniki, które na tym gołębiu lecą.
Jeden dopiero tak zaczyna, raczkuje, ale myślę, że będzie z niego będzie bardzo dobrym hodowcą, bo ma wielkie serce do tego. Drugi jest już jest czołowym hodowcą i będzie czołowym hodowcą. No i w Polsce jest kilka gołębników. W tym roku był bardzo duży odzew właśnie, że po tych moich gołębiach zdobywały czołowe konkursy, co mnie bardzo cieszy. Nie? No dobrze, to może zaraz przedstawimy tego gołębia, na którym opiera się cała Twoja hodowla. No to co? okej, to chodźmy To na górę. tak, idziemy na górę i zaraz do Was wracamy. Jesteśmy na starym gołębniku. Jest to mój Beckham, moje serce mojego gołębnika. Jest dziadkiem i ojcem wszystkich moich gołębi, jakie są tu na gołębniku. Praktycznie. Od niego zaczęła się cała moja taka, można powiedzieć, zawodowa przygoda z gołębiami. Bo dopiero jak tego gołębia nabyłem, to oprócz jak tego, co lotowałem z dziadkiem, to zaczęły się prawdziwe sukcesy. Byłem wielokrotnie mistrzem oddziału w różnych kategoriach, mistrzem okręgu. Byłem wysoko w regionie 2, bardzo wysoko byłem kilka lat z rzędu w Polsce w różnych kategoriach, w GMP. I ten gołąb właśnie mi dał dużo. Tego gołębia płynie krew. Już jest z 2013 roku ten gołąb. Widzę, że już coraz słabszy w kondycji. Już nie jest tak jak kiedyś. Niby to jest 7 lat, ale bardzo dużo wyciągam po tym gołębiu młodych. I teraz też mam młodego gołąbka, którego nazwałem Śnieżek albo Śnieżka, jak będzie samczyk, bo się wykluł w te przymrozki. Pierwsze konkursy daje i pierwsze gołębie się rodzą co roku z niego. Dziwne to jest, może niektórzy będą się z tego śmieli, ale taka jest prawda. Pokażę Wam teraz młodego gołąbka, który się wykluł w tym roku. Jest to jego młody, który będzie niebieski. Nazwałem go Śnieżek, zaobrączkowałem go obrączką 1000, kawałek. Powiedz, a skąd ten Twój gołąb? W sensie on jest z jakiejś hodowli Tak, ja tego polskiej, zagranicznej? Z zagranicznej hodowli tego gołębia nabyłem od bardzo znanego hodowcy, którego nie będę reklamował, bo ja tego gołębia kupiłem i zapłaciłem za tego gołębia bardzo dużo pieniędzy. No i od tego gołębia się zaczęło. Był to gołąb szukany, jakiś tam, że nie taka decyzja podjęta na hura. Pomagał mi przy zakupie też tego gołębia mój kolega Jarek Schnauzer. Właśnie tam się poznaliśmy, oglądaliśmy go razem. No i zdecydowałem, że tego gołębia wziąłem i to był strzał 10. Czyli to był bezpośredni zakup od... Tak, od bardzo od... znanego hodowcy. W następnych filmikach pokażę, jak karmię, nie wiem, może kogoś to będzie interesowało, kogo nie, jak prowadzę swoje gołębie. No i najlepsze swoje lotniki, które mają super osiągnięcia. Pokażę swojego najlepszego ptaka, jakiego w życiu miałem, grosika. Na pewno to jest też, dałem mu też, bo jest szybki jak grosik, mój kolega. No i co, chciałbym stworzyć w ogóle linię i chciałbym ich nazwać grosiki, te gołębie. Żeby to była linia, się nazywała grosiki. Nie od mojego dnia nazwiska czy coś, tylko od grosika. No i przedstawię je po kolei, będziemy wrzucać co tydzień jakiś filmik. Jak będzie się podobało, to fajnie, jak nie, no to trudno. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, łapa w górę. Słuchajcie, no tak jak widać, to już jest koniec naszego pierwszego filmiku. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie wyniki osiągnął w oddziale Szczecin mój mąż, zapraszam Was serdecznie na stronę www.zbigniefrodak.pl, gdzie w zakładce osiągnięcia możecie zobaczyć jego dotychczasowe sukcesy. No i jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie.